Jak tu dojeżdżaliśmy, to zepsuło nam się auto. No i jesteśmy we dupie, bo musimy za 5 lub 6 dni opuścić Chile, gdyż będzie to już karalne. Przygotowywanie ośmiornicy do jedzenia. Widzicie to miasto? To Calama. Klaudia, w ręce gazy pieprzowe. Dowiedzieliśmy się, że oni tutaj się często właśnie budują nielegalnie na tych wzgórzach i że to są takie baraki często z tego, co potrafią znaleźć. No i proszę zobaczyć, jak się kończy kupowanie farby w chińskim markecie. Jestem ewidentnie rudy. Cześć, nazywam się Łukasz Kasztelan i witam na kanale Przybij Piątaka na końcu świata. Możesz tutaj zobaczyć, jak wygląda życie, ekonomia, zabytki, cuda natury w innych krajach. Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem świata, biznesem, ekonomią, gastronomią, wbijaj na kanał. Słuchajcie, dzieje się, bo po prawie 2,5 miesiąca, no może trochę ponad 2, wyjechaliśmy z Santiago i jedziemy kontynuować podróż. Jest to dla nas dość milowy krok, bym to nazwał, gdyż już się zasiedzieliśmy i sobie podróżowaliśmy na wczasy samolotem. No ale wracamy, jedziemy sobie tylko dzisiaj 3 godzinki, bo jestem chory dość mocno i nie dam rady dłużej, a moja żonka dzielnie prowadzi. Proszę bardzo, kierowca bombowcy. Słuchajcie, wczoraj bardzo długo szukaliśmy tego kempingu, gdyż jechaliśmy tu 6 km ponad szutrową drogą, taką, która nawet nie była jakoś skrupulatnie wyznaczona. Wyobraźcie sobie, że to jest rezerwat przyrody. 6 km stąd jest brama z dozorcą. Jest napisane, że to jest rezerwat przyrody, co oni tutaj chronią, co tu występuje i generalnie się tu raczej nie wjedzie. Musiała nas ta pani, u której śpimy, zapowiedzieć. Ona musiała po nas jakby wyjechać, przynajmniej powinna wyjechać do samej bramy, ale tam wyjechała po nas kawałek. No i jechaliśmy kawał drogi, słuchajcie, tą szutrową drogą i tutaj są takie domki. I tu jest po prostu zezwolenie na to, żeby ludzie sobie coś tam wybudowali, albo mieli jakiś kemping, albo coś. I tu ma być pięknie, mamy tu wypoczywać, być z naturą, czyli mieszkamy w rezerwacie, mamy na to pozwolenie, ale co mamy robić? Mamy spacerować po plażach, mamy siedzieć na tyłku, mamy wszystko robić w miarę eko i cieszyć się z tego, że żyjemy z naturą. Fajna rzecz. No i oczywiście kaktusy, jak u nas tuje. Dookoła płotu. Mnóstwo kaktusów, mnóstwo pięknych plaż, góry tam też są. I autostrada z daleka, na którą ciśniemy. Trzeba cisnąć. Ciao. Moja żona dalej prowadzi, bo jej to dobrze idzie. Julek jest dzisiaj chory, dostał tego samego co ja ode mnie. No i tak sobie jedziemy. Zobaczcie, jak tu jest brzydko. Troszkę się zakurzyły samochody. Dojechaliśmy na kemping. Nie wiem, czy pamiętacie ten kemping. Tutaj poznaliśmy Winstona. Zaraz po tym, jak nas okradli w Calamie, to był nasz pierwszy pit stop. I doznaliśmy tutaj bardzo dużo dobroci ludzkiej. Natomiast jak tu dojeżdżaliśmy, to zepsuło nam się auto. Mianowicie kierownica stanęła dęba i nasza pompa wspomagania odmówiła posłuszeństwa jakiegokolwiek. Nie zadziałało nic. No i jesteśmy we dupie, bo musimy za 5 lub 6 dni opuścić Chile, gdyż będzie to już karalne za nielegalny import samochodu, bo można być w Chile 90 dni z samochodem. No i się zrobił super problem, gdyż dopiero jutro jest otwarty serwis, bo jest dzisiaj niedziela. No i nie wiemy, co będzie. Mówiłam, żebyś nie lecieć do Patagonii, żebyśmy mieli więcej dni na powrót. W razie W. Ty tak mówiłaś? Przecież mówiłam, że może, bo jak nam się auto zepsuje, no co? Jezu, dobra. Moja żona mówiła tak, ale ja jej nie posłuchałem. Martwi mnie to dlatego, że ja ją wymieniłem kilka miesięcy przed wyjazdem z Polski, dokładnie w tym busie. Robiłem tą pompę na 4 razy, na 3 różne pompy i żadna nie działała poprawnie, a ta ostatnia, która działała poprawnie, zepsuła się po kilku miesiącach.
musiałbym mieć zajebistego farta, że będą mieli taką pompę na stanie i będą mieli termin na już, co graniczy z cudem. A w najbliższym otoczeniu nie ma innego serwisu autoryzowanego Forda i temat z tą pompą nie jest wcale prosty, dlatego mnie to martwi. A mam na wszystko 5 dni. Zobaczcie, jak w zależności od regionu świata z czymś innym będą nam się kojarzyć święta Bożego Narodzenia. Zobaczcie, oni właśnie teraz mają przyozdobione wszystko świątecznymi girlandami. To są eventy z powodu Mikołaja, gdyż Mikołaj jest za 3 dni i oni tutaj kojarzą sobie Mikołaja z tym, że jest jakiś event mikołajowy, gdzie się kąpią, dają sobie prezenty, przyjdzie Mikołaj i tak dalej i lecą świąteczne piosenki i jest gorąco, nie? Taka. Jedziemy sobie przez Antofagastę z serwisu. I zobaczcie, jakie to są tutaj znowu realia. Wszystko zbite z desek, tylko to już jest ładnie, nie? Jeżeli chodzi o serwis, to jest nieciekawie, aczkolwiek fajnie, że znaleźliśmy serwis, dlatego że tak, cała Antofagasta nie ma wody i większość serwisów jest zamknięta. No ale znaleźliśmy jakiś taki, który ma bardzo dobre opinie, jest polecany. Szukają nam pompy do wspomagania, no i będą nam dawać znać, na kiedy będzie i raczej nam naprawią. Także trzymajcie kciuki, a dzisiaj jest Mikołaj, dlatego jedziemy sobie na śniadanie. Ciao! Julio, idź podziękować ładnie, powiedz gracias, Gracias. por todo presentos. Regalo. 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 Za sprawą mojej żonki dzisiaj będzie grill, a ona się pochorowała. Jak się czujesz? Ale rzutnik chodzi. Proszę bardzo, Julcia tutaj odrabia lekcję. Jemy sobie wodę. A patrzcie tu, co się dzieje. Piękny grill nad oceanem. Jesteśmy w dupie z naszą pompą. Zamówiliśmy na już w końcu 2 się okazało. No i mają przyjść za tydzień. Więc dzisiaj jest święto w Antofagaście. Wybraliśmy się na rower. Wjechaliśmy tu i w sumie fajnie, bo są lwy morskie. Także petarda. Tu jest takie statko medus. Widzicie? O, lew morski się obudził. Leniu, wstawaj. Ale zobaczcie tam są wymorski. No. No i tam jak się spojrzy, to jest całkiem ładnie, prawda? Ale już tu spojrzysz, co jest? Ludzie mieszkający w barakach, piasek, kamienie, śmieci trochę. Ajajaj. No, ale cieszmy się tym, co jest ładne, prawda? Odwróćmy się w tą stronę i już jest super. Sprawdza, czy ciepła. O, jak... jak śmiesznie wskoczył. Postanowiliśmy przyjść sobie tutaj do restauracji i zobaczcie, jakie mam piękne makaron z owocami morza. Dobra. Postanowiłem wam też potrawy takie stricte regionalne tylko pokazywać, żeby wam nie pokazywać 10 razy pizzy. Postanowiłem wam też pokazywać, co o tym sądzę po zjedzeniu. Dlatego, że często ten pierwszy smak jest wow, a dopiero te późniejsze wrażenia są jakieś troszkę inne od pierwszego. I pierwsze wrażenie było bardzo dobre, drugie też jest bardzo dobre. Natomiast porcja była tak duża i tak obfita w owoce morza, że już się to stało pod koniec mdłe. No i niestety tyle nie jestem w stanie już dojeść, bo już by mnie zemdliło. Natomiast polecam gorąco. Knajpa się nazywa El Fogón de Coloso i jest pod Antofagastą w porcie. Po wielodniowym oczekiwaniu dostaliśmy pompę, jedną z 2. Autko nasze się naprawia. My musimy się przenieść na chwilę do jakiegoś mieszkania, hotelu, coś takiego. Chyba to jest mój Uber. Dlatego bardzo mi jest przykro, że muszę się z nim rozstać, ale są dobre wieści, że będziemy mieć sprawne auto. Hola, buen dia. No i wysiadłem z Uberka. Słuchajcie, wynajęliśmy sobie, żeby troszkę pobyć normalnie. No, taki mamy
budyneczek blisko oceanu z balkonem i jest również basen przynależny do bloku. No i czekamy na auto z niecierpliwością. U nas jest dzisiaj, słuchajcie, 14 grudnia, więc za 10 dni jest Wigilia, a my jesteśmy w miejscu, gdzie na pewno nie chcieliśmy być na święta. Mamy przed sobą same nieciekawe historie, gdyż parę dni temu ukradli tutaj kampera i wywieźli go do Boliwii, gdyż tam już wtedy nie ma go jak odzyskać. Ponadto w Boliwii podobno jest stosunkowo aktualnie niebezpiecznie. Trochę się tak obawiamy wszystkiego w koło, staramy się być czujni, no ale trochę nie na tym życie polega, żeby żyć w strachu, prawda? Więc trzeba znaleźć jakieś pozytywne flow i mam nadzieję, że właśnie je łapiemy. Julek pierwszy! Jesteśmy w restauracji Ruta 1, blisko tego mieszkania, gdzie mieszkamy. Zobaczcie, mam ośmiornicę i to chyba całą. Klaudia chciała porcję pire. Twoja babcia byłaby zachwycona. Ale twoje wygląda jak danie dla króla. O, dobra. Ja spróbuję tą przepyszną porcję ziemniaków. Pyszne są. Przygotowywanie ośmiornicy do jedzenia. A tam czeka lew morski, który czeka na to, żeby pan mu rzucił jakiś kawałeczek tej ośmiorniczki. Nie widziałam jeszcze, żeby tak się przygotowywało. Właściwie nigdy nie widziałam, jak się przygotowuje ośmiornicę. Myślałam, że po prostu się ją łowi, odcina się jej głowę i wrzuca do gara, a to niekoniecznie tak jest. Bardzo ciekawe. I teraz wam pokażę. Patrzcie, on teraz odcina coś. Tam nie wiem, co on od niej odcina, bo ja się nie znam. Ale odetnie i mu rzuci. Zobaczcie, jedną ręczką, jak marzenie. Kierownica się rusza, no możemy jechać dalej, ale nie jedziemy, bo idzie nam druga pompa, którą zamówiliśmy jeszcze oryginalną z Santiago i nam jutro ją przyślą, więc jeszcze nie jedziemy, musimy tu czekać, musimy dzięki przez to używać dużo samochodu, żeby sprawdzić, czy wszystko będzie dobrze. Zamontujemy GPS-a, będziemy wiedzieli, gdzie jest nasze auto. No ja się ostatnio coraz bardziej stresuję, dlatego środki ostrożności są wskazane. Ze względu na to, że Klaudia mi nawrzucała, że mam bardzo dużo siwych włosów, teraz za karę mnie farbuje, żebym ich nie miał. Kupiliśmy farbę w chińskim markecie, więc bardzo się obawiam, co będzie za pół godziny. No i proszę zobaczyć, jak się kończy kupowanie farby w chińskim markecie. Jestem ewidentnie rudy, zgodnie z charakterem, ale mieliśmy chociaż kupę śmiechu wczoraj, także nie ma tego złego, co na dobre nie wyszło, a śmiech to zdrowie. Nie ma się co przejmować. Można chodzić w czapce piątaka, prawda? Wyprowadzamy się z mieszkania, ciśniemy znowu do kampera na kemping, także lecimy. Łukasz jakby, bo oni tak się pomalowali na rdzawo. Łukasz jak mógłby pójść z nimi razem tańczyć. Jedziemy przez inną część Antofagasty. No nie, to po prostu śmieci tu są wszędzie. A tutaj jest tak, że im wyżej w góry, tym gorsze domy. Dowiedzieliśmy się, że oni tutaj się często właśnie budują nielegalnie na tych wzgórzach i że to są takie baraki często z tego, co potrafią znaleźć. Dlatego no tak to wygląda, jak wygląda. No zobaczcie tutaj na przykład. To są ludzie często, którzy są imigrantami z Wenezueli, z Ekwadoru, z Boliwii, czyli z tych biedniejszych krajów. I oni się budują właśnie tak z desek, drewna, blachy, tego co znajdą, no i nie uzyskują pozwolenia na budowę jak powinni, tylko budują się jak chcą. Potem państwo nie bardzo może coś z nimi zrobić. Niżej i dążąc do wybrzeża jest lepiej w tym mieście, natomiast specyficznie tutaj jest bardzo. No, tylko jeszcze samym problemem są plaże tutaj.
że bardzo są brudne, bardzo zaśmiecone i jak w Maroku było. Że ci ludzie przyjeżdżali, siadali z tymi śmieciami, wyrzucali te śmieci i następnego dnia to samo. I to jest tak identycznie, że przychodzą, śmiecą, nie sprzątają, przyjeżdżają i kolejną porcję tych śmieci zostawiają. To jest przerażające, to jest naprawdę przerażające. Dzień dobry, witam serdecznie w ten piękny, słoneczny dzień. A dlaczego on jest taki piękny? Bo najprawdopodobniej dzisiaj wyjedziemy z Chile. Od wczoraj się przygotowujemy, słuchajcie, zobaczcie, mamy tutaj 120 kilka litrów paliwa na zapas. Ze względu na to, że potrzebujemy mieszać pół na pół. Mamy pod siedzeniem uszlachetniacze takie dodatki do diesla. Ściągnęliśmy naklejki wszystkie, żeby się nie rzucać już w oczy. Zwłaszcza, że będziemy jechać dzisiaj przez Calamę, czyli przez miasto, gdzie nas okradli. No i słuchajcie, jedziemy, prawda rodzino? Tak, ura, cieszymy się w końcu, że opuścimy ten kraj. Co? Nic takiego nie jest. O ja nie opuszczam go. Zostajesz w Chile? Także. W Chile byliśmy, słuchajcie, oj, 3 miesiące i 9 dni. Bardzo długo. Grubo. Także dobra, jedziemy. Jedziemy! Chcę wam pokazać coś, co jest dla mnie szokujące. Mianowicie, normalnie przy drodze jest mnóstwo krzyży i takich mini grobów. Dosłownie za tym zakrętem jest ten nasz kemping. Widzicie, ile tego jest? I wiecie, co to jest? To jest cmentarz psów. Ktoś po prostu pewnie zaczął tak chować przy drodze i inni się podpięli i jest tutaj tego mnóstwo. Zauważcie, że są nawet budy i mają napisane imiona nad budami. I oczywiście mnóstwo śmieci. No i tak tu właśnie jest. Jedziemy. Haha, jedziemy. To jest najważniejsze, że jedziemy. Pokazuję wam to po to, żebyście zwrócili uwagę na kolor tej fabryki. Tutaj musi być raczej wszystko w kolorze tego piachu i pustyni. A jeżeli nie będzie w tym kolorze, to za chwilę i tak się stanie. Widzicie to miasto? To Calama. Klaudia, w ręce gazy pieprzowe. Jedziemy w tą dżunglę. Na szczęście tylko będziemy tankować. A najlepiej gdzieś na obrzeżach. Więc mam nadzieję, że jakoś się prześlizgniemy. Aż mam ból brzucha, jak sobie myślę. Klaudia, dawaj jeszcze paralizator Julkowi. Też mamy. Byliśmy tutaj. Powoli opuściliśmy pustynię. Natomiast zaczyna się teraz pustynia solna. Taki step jest, ale już jest jakaś kępka trawy. Jest tak fiu ekstra. Ale już niedługo będziemy w Boliwii, więc patrzcie, jak ładnie biało. Jedziemy. Słuchajcie, pustynia solna się teraz zaczęła. Znowu nic nie rośnie, bo wszystko jest białe. Jesteśmy na 4000 metrów równiutko i wszędzie zaczyna być biało, bo wszędzie będzie sól. Jest to niebezpieczne dla samochodu. No ale cóż, no, na samą wycieczkę, na samo jezioro solne już pojedziemy tam jakimś autem, podejrzewam, z wycieczką, żeby nie marnować swój, gdyż jeżeli chcesz jechać z wami, to musisz go mega zakonserwować przed tym olejami i w ogóle różnymi rzeczami. O, zobaczcie, Guanaco na soli. Przygotowywują na kamieniu, wiesz, ją prawdopodobnie spulchniają to mięso w jakiś sposób. Ubijają, żeby było smaczniejsze, tak jak nasze kotlety schabowe. No i jak resztki zostają, to rzucają dla lwa. Ale lew się cieszy, bo ileż można żreć te ryby.